Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj bardzo ważny filmik na temat właśnie kolorów, które mają wpływ na nasze zdrowie. Film jest bardzo dobrze złożony, według mnie, ponieważ bardzo fajne, ciekawe informacje tutaj dla Was przygotowałem, które pomogą Wam również w doborze właśnie kolorów do swojego życia. I przede wszystkim pamiętajmy także o świetle niebieskim. O świetle niebieskim był już kiedyś film dość szeroki i obszerny, że to również ma wpływ po prostu na nasz organizm i generuje stres, przez co cały czas organizm jest w stresie i również właśnie idzie do góry tutaj ten cały poziom stresów i wszystkiego, i ciśnienie nawet krwi idzie do góry przy zwykłym białym świetle, więc miejcie to na uwadze. I tutaj właśnie chciałem Wam jeszcze przypomnieć o tym, ponieważ są produkty, które pomogą Wam zabezpieczyć się właśnie przed światłem niebieskim wieczorami. O to chodzi, żeby się wieczorami tutaj zabezpieczać przed tym. Światło niebieskie rano ok, żeby się obudzić, ale już wieczorem ono absolutnie jest kontraproduktywne dla naszego organizmu. Także są specjalne żarówki, które pomogą Wam po prostu na to, żebyście mieli normalne światło wieczorem, czyli takie żarówki mamy. Mamy również lampki nocne, które można sobie gdzieś włożyć przy gniazdku, przy spaniu, i wychodząc tutaj na przykład w nocy gdzieś musicie wstać, nie musicie włączać światła niebieskiego, które Was totalnie wybudzi i przez to później nie umiecie zasnąć. Dlatego to jest bardzo fajne, również dla dzieci, którzy boją się spać w ciemnościach i tak dalej. Takie coś jest po prostu idealne i generuje to właśnie to światło takie typowo czerwonawe, które już jest przy zachodzie słońca, bardzo fajne. Są również lampki takie, które się po prostu stawia przy komputerze, na przykład jak coś robicie, to można włączyć, wyłączyć, ono jest na USB, normalnie można podpiąć. Ja tutaj wziąłem tak na szybko z domu, bo my z tego po prostu cały czas korzystamy, też tą żarówkę wykręciłem i wszystko, żeby Wam tylko po prostu przypomnieć. I najważniejsza rzecz, z której ja ciągle korzystam, szczególnie kiedy wieczorami muszę pracować przy komputerze, to są właśnie te okulary. Wstawię Wam zaraz jeszcze taki kawałeczek, jak one zmieniają obraz, ponieważ naprawdę go zmieniają. I te okulary są naprawdę bardzo dobre, ponieważ blokują nam całkowicie to światło niebieskie, które idzie z komputera, z telefonu i tak dalej. I pomaga nam to zasypiać. Ja teraz już po prawie 2 latach użytkowania tych okularów, cały czas te same, jeszcze nie zepsułem, mogę powiedzieć coś takiego. Wieczorem, kiedy je zakładam sobie i pracuję przy komputerze, to automatycznie po pewnym czasie już mi się chce spać, gdzie kiedyś nie było czegoś takiego. Ja kiedyś zrobiłem wszystko, co miałem zrobić, wyłączyłem komputer i idę do łóżka i nie mogłem zasnąć. Przez to właśnie światło niebieskie, ponieważ nie produkuje się melatonina. I dzięki temu właśnie teraz normalnie ja już o tej godzinie, od której już mam iść spać, to już po prostu mi się już chce spać i już idę spać, kładę się i zasypiam po prostu jak kamień. Dlatego to są bardzo fajne produkty, z których można korzystać. Oczywiście wiadomo, są też ludzie, którzy potrzebują normalnych okularów, ponieważ nic nie widzą, więc dla nich są jeszcze właśnie tego typu nakładki tutaj zrobione na zwykłe okulary. I to się po prostu zakłada tutaj na zwykłe okulary i później można sobie to na przykład do góry dać i na dół sobie to klapnąć. O, to jest po prostu, to się trzyma na okularach i tutaj po prostu możemy to na dół ściągnąć i mamy taką samą funkcję, także takie nakładki też są. To wszystko Wam zalinkuję w opisie filmu, żebyście mogli sobie z tego skorzystać również, ponieważ są to naprawdę bardzo cenne produkty, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Dlatego je tutaj pokazuję i sami z nich korzystamy już prawie 2 lata. Także to macie w opisie zalinkowane. To wszystko tutaj, co tutaj widzicie, to tam znajdziecie. Macie tam też kod zniżkowy, dzięki któremu będziecie mogli to sobie taniej zakupić i idealnie nadaje się to na przykład na prezent na święta komuś podarować, czy sobie samemu sobie zrobić prezent, ponieważ samemu sobie też warto robić prezenty, nie tylko i wyłącznie komuś, ale można też samemu sobie zrobić, a Wasze zdrowie Wam za to podziękuję. A teraz zapraszam Was już na film. Jeszcze Wam tylko wstawię, jak to wygląda różnica właśnie między tym a tym światłem, bo to kiedyś fajnie nagraliśmy. I zapraszam na dzisiejszy film, który będzie dłuższy, ale zobaczcie go sobie do końca, ponieważ on jest naprawdę warty zobaczenia, bo mocno tutaj się natrudziłem i powyciągałem bardzo fajne fakty, które do tego są.
Także ja już nie przeciągam, zapraszam na film. Zasubskrybuj kanał oczywiście, polajkuj film, udostępnij dalej, żeby jak najwięcej ludzi mogło go zobaczyć, ponieważ nasze zacięgi są tutaj ucinane, subskrypcje znikają i tak dalej ludziom. Włącz sobie dzwoneczek tutaj i lecimy do 200 000 subskrypcji. Także widzimy się zaraz w dalszej części filmu. Jeszcze Wam pokażę, jak zmienia się obraz, bo mówiłem, że Wam to pokażę. Jeżeli założymy teraz taką soczewkę, zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Czyli po prostu, żeby to było fajnie widać. Czekaj, bo widzę ten patyk z tych okularów, widzę. O, teraz. Patrzcie, jaka różnica kolorów. Siema, jak tam u was? Z, bez. Kolorowy świat. Dokładnie, patrzcie. Taka różnica jest i to i tak jeszcze nie oddaje tego tak, jak to macie po prostu na oczach założone, ponieważ no widać po prostu te niebieskie światło z tych lamp i teraz one zostaje blokowane. Jest naprawdę ogromna, kolosalna różnica w tym. Tak to wygląda. Dzisiaj temat dość ważny, bardzo ważny, ponieważ sięga już prehistorii i ma bardzo wielki wpływ na nasze życie i nawet nie mamy zielonego pojęcia o tym, że tak właśnie jest. Także moi drodzy, jeżeli wchodzisz do jakichś pomieszczeń, czy mieszkasz nawet u siebie w domu, często chorujesz, czujesz się niespokojnie, masz jakieś problemy ze zdrowiem, to lepiej zobacz ten film, bo zrozumiesz mechanizm tego i możesz coś zmienić w swoim życiu. Na plus oczywiście. A więc cofnijmy się teraz tak gdzieś tam bardzo dawną epokę prehistorii. Siedzisz sobie w jaskini z twoją rodziną i po prostu czujesz głód, w brzuchu zaczyna ci burczeć, coś jest nie tak, więc co? Trzeba wyjść na polowanie. Oczywiście. Bierzesz swoją włócznię, idziesz i tam zaczynasz jakiegoś zwierza po prostu tropić. Jesteś gdzieś nagle w szczerym polu, trawa po pas i nagle widzisz, że powoli zaczyna unosić się mgła ze wszystkich stron. Chwila, moment, ani się nie obejrzysz, jesteś cały we mgle. Praktycznie nie widzisz nic, ledwie co swoją rękę widzisz z tą włócznią, którą trzymasz w ręce. I nagle ze wszystkich stron słyszysz tylko coś tam, coś szura. Jakieś zwierzę jest koło ciebie. Ty go nie widzisz. Nie potrafisz go złapać, nie potrafisz go upolować. Nie wiesz, co to za zwierzę. W tym momencie włącza się nasz starodawny system, który mówi tak. Uciekaj, walcz, albo po prostu połóż się i udawaj martwego. To jest stary system w mózgu, który przez całą naszą historię pomagał nam przeżyć. I teraz musimy to sobie przełożyć na dzisiejsze czasy, żeby to teraz zrozumieć, o co tutaj w tym chodzi. Mianowicie, był taki fajny eksperyment zrobiony. Było całe pomieszczenie białe, ładnie biało wymalowane, piękną białą farbą. Wielu z Was ma takie mieszkania, że wszystko jest super, bialutkie ściany, bialutki suficik i tak dalej, i tak dalej. No i co? Wchodząc do tego pomieszczenia, nagle zauważono u tych ludzi, którzy tam wchodzili, podwyższony stres. Gdzie leży pies pogrzebany? Pies leży pogrzebany w tym, że nasz mózg nie odróżnia tych białych ścian od tej mgły, z którą mieliśmy do czynienia w prehistorii. Nagle biała mgła, nic nie widzisz. Stres, alarm. Włącza się amigdala w mózgu, która właśnie te wszystkie systemy wyłącza. To jest, ten system przejmuje mniej więcej między 90 a 95% kontroli nad nami w tym momencie. I zostaje ci 5% takiego trzeźwego myślenia, kiedy on się włącza. I wchodząc do tego pokoju, twój mózg myśli, jesteś we mgle. Uwaga, zwierz, który może cię zaatakować i może cię zjeść. Włącza ci się ucieczka, walka albo położenie się i udawanie, że cię tam nie ma. To są 3 wejścia, które są. W takim pomieszczeniu się takie coś dzieje.
i my nawet o tym za bardzo nie wiemy. Pomimo, że możemy się czuć dobrze, jednak naszego mózgu nie oszukamy, ponieważ 80% bodźców, które odbieramy, to są bodźce wzrokowe. Reszta, te 20% jest podzielone między uszy, nos, smak, dotyk itd. 80% bodźców odbierasz oczami. To jest dużo, bardzo dużo. No i co? Ci ludzie wchodzili do tego pomieszczenia, zauważono, że od razu stres wzrastał, więc już widziano, że coś jest nie tak. Jednak w tym pomieszczeniu były zielone drzwi, a z drugiej strony, jak się wchodziło do tego pomieszczenia, były czerwone drzwi. Kolor zielony oznacza co? Super, tu jest ok, tu jest wyjście, tu czujesz się bezpiecznie. Kolor zielony daje bezpieczeństwo. Kolor czerwony natomiast jest kolorem uwaga, niebezpieczeństwo. Coś jest nie tak. Czyli wchodząc do tego pokoju, masz czerwone drzwi, już odbierasz jest niebezpieczeństwo, wchodzisz białe, wszystko, mgła, jakiś zwierz chce mnie zjeść. Tak to twój mózg mniej więcej widzi. Widzi zielone drzwi, tędy muszę wyjść po to, żeby się ocalić. I teraz najlepsze, ponieważ systemy z tego korzystają już od dawna. Popatrzcie sobie jakiekolwiek do sklepów, gdzie byście nie weszli, tabliczki na drzwiach o wyjściach awaryjnych. Jakiego koloru są? Zielonego, gdzie pisze wyjście, exit i tak dalej. Zawsze są to zielone tabliczki. Zawsze. Nie ma innego koloru. To jest na całym świecie. Ponieważ oni już dobrze wiedzieli, co robią i jak to działa, więc po prostu dlatego te tabliczki są zielone. Wszystkie. Zdarza się, że w niektórych sklepach są nawet zielone drzwi. Rzeczywiście, takie, z których się wychodzi. To jest też sygnał po to, że tamtędy masz się ewakuować. Bo załóżmy, że wybuchnie pożar w takim sklepie. No to co? Walka odpada. Więc z czym chcesz walczyć? Nie ma tam nic do walki. Położenie się i udawanie, że cię nie ma, odpada, bo się spalisz w tym wszystkim. Więc zostaje ci ostatni system, to jest ucieczka. I wybierasz te zielone drzwi i uciekasz przez te zielone drzwi, czy tą zieloną tabliczkę, która cię na to nakierowuje. Z drugiej strony mamy też oczywiście czerwony kolor. Wszystkie znaki ostrzegawcze, też na całym świecie, zawsze zawierają kolor czerwony w środku. Uwaga, stop na przykład u nas jest czerwony. Czerwone światło, stajesz, niebezpieczeństwo, nie ruszasz się. Zielone, bezpiecznie, możesz jechać. Widzicie to? To jest już od dawna wykorzystywane, ponieważ znane są te systemy, jak nasz mózg działa. Więc musisz dobrać sobie kolory tak, żebyś po prostu czuł się zdrowo w takim pomieszczeniu. Ale to jeszcze nie wszystko, bo zaraz przejdziemy sobie dalej, ponieważ tego jest jeszcze dużo, dużo więcej. Na przykład w Ameryce. Bardzo często, jak tam są jakieś zawody tego futbolu, oni to tam mają, czy jakoś tak się to nazywa, to bieganie tam za tą piłką i rzucaniem jej tego, to dany klub, który przyjmuje swojego przeciwnika, to te szatnie dla tych przeciwników są pomalowane różowo. I również w więzieniach się to stosuje, gdzie są bardzo niebezpieczni przestępcy. Ściany są pomalowane na różowo. Dlaczego na różowo? Ponieważ różowy kolor neutralizuje złość, agresję i tak dalej. Oni to nazywają cool down pink. Czyli, że po prostu taki spokojny się stajesz, taki różowy kolor, który cię uspokaja. No i ta drużyna, która tam przeciwnika wchodzi, no to tak mniej więcej w tym pomieszczeniu troszeczkę traci motywację i są większe szanse na to, że oni to wygrają. I zauważono również w więzieniach właśnie, gdzie te cele były pomalowane na różowo, spadek różnych przestępstw, wybuchów złości itd. Bardzo duży, poważny spadek tego był. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ było jeszcze kolejne bardzo fajne badanie zrobione. Na drobiu było to robione. Były hodowle z drobiem. I pewien pan sobie pomyślał, wiecie co, w każdym pomieszczeniu, gdzie tam te nowo urodzone kurczaczki były włożone, dali inne światło. Tu dali czerwone, tu dali pomarańczowe, tu dali niebieskie, tu dali jeszcze jakieś inne, tu dali tylko takie awaryjne podświetlenie, że ledwie co.
No i później, kiedy te kurczaczki, czy co to tam było z tego drobiu, bo już nie pamiętam do końca, podrosły, wybrano po kilka sztuk z każdego tego pomieszczenia, żeby je przebadać, tam wszystkie te organy i tak dalej, jak to się tam wszystko rozwinęło. Do czego tutaj doszło? Doszło do tego, że zauważono ogromne różnice u tych kurczaków, które były w czerwonym świetle, i to teraz jest śmieszne, bo to będę musieć Wam jeszcze dalej wytłumaczyć za chwilkę. Jądra u tych kurczaków były olbrzymie. Te, które były w tym czerwonym świetle, były naprawdę ogromne. Natomiast najmniejsze były w niebieskim świetle. Światło niebieskie. Zapamiętajcie sobie światło niebieskie, bo do tego jeszcze przejdziemy na końcu filmu. Tam były te jądra najmniejsze. Były mniejsze od punktu wyjściowego, gdzie się eksperyment zaczął. Były mniejsze. Czyli jak te kurczaki zostały wpuszczone do tych, to one miały większe jądra niż na końcu tego eksperymentu w tym świetle niebieskim. Były mniejsze. I teraz tak, może po kolei. Dlaczego to czerwone światło tak zadziałało, skoro przecież to jest, uwaga, coś jest niedobrego, no alarm, nie? Czerwone światło. Mianowicie czerwone światło daje również sygnał, jeżeli już jest niebezpieczeństwo, to musisz się rozmnożyć, żeby zapewnić przyszłość swojej kolonii i tak dalej, swojemu gatunkowi, czy jak to tam chce ktoś nazwać. I dlatego te jądra właśnie tak urosły u tych kurczaków i były takie duże. Właśnie, to jest jedna z tych rzeczy. Ale jeszcze z tym czerwonym kolorem jeszcze jest taka inna rzecz. Ponieważ ten czerwonawy kolor występuje również na koniec dnia. Ponieważ tak, rano jak wstajemy, to mamy bardzo dużo światła niebieskiego. To jest światło, które nas budzi. Czyli halo, pobudka, wstajesz. Później to światło się robi takie troszkę neutralne, się zaczyna tak przełamywać. A wieczorem mamy światło czerwone, czyli spać. Dobranoc, spokój, idziesz spać. To jest taka troszeczkę tutaj konkluzja z tym, ponieważ z jednej strony jest to ostrzegawcze, jednak chodzi też o tą intensywność tego czerwonego. To też tutaj ma dużo wspólnego z tym wszystkim. I czyli idziesz spać. Czyli po prostu te czerwone światło było optymalne w tym momencie dla tych kurczaków. I też dla ich rozrodu. Że im było dużo, dużo lepiej. Do tego jeszcze za chwilkę przejdziemy dalej, ale jeszcze był jeden eksperyment. Mianowicie w Niemczech Wuppertalen chyba Wuppertalen to było, jedna taka klinika postanowiła sobie sprawdzić, czyli po prostu szpital. Tam różne pokoje po prostu wymalowali, nie na biało, tylko jakimiś innymi fajnymi kolorami, które tam optymalne były do tego. Takie przyjemne, wiecie, ciepłe, ładne kolory i ulokowano tam pacjentów. Co zauważono? U tych pacjentów w tych pokojach spadła podaż leków przeciwbólowych i nasennych o 30%. O 30% mniej leków było potrzebne. Wiecie, jaka to jest oszczędność? Przełożenie na cały świat? Na wszystkie szpitale, które są? A wystarczyło zmienić kolory w pokoju. O 30%. To jest sporo. To jest naprawdę bardzo dużo. Bo jak to przełożymy na cały świat, to są ogromne ilości leków, które można by było zaoszczędzić. Oczywiście samopoczucie też pacjentów było lepsze i tak dalej, lepiej się czuli, byli weselsi, ale przełożyło się to jeszcze na coś innego. Zauważono, że u pracowników tego szpitala, którzy pracowali w tych pokojach, które miały inne kolory, spadła zachorowalność o 27%. 27% mniej chorowali. Wiecie, co to oznacza? To jest prawie 1/4, ponad 1/4. To jest ogromna ilość. Mniej chorowali. Tylko i wyłącznie dlatego, że się po prostu, byli w tych pokojach, gdzie ściany nie były białe, tylko białe, fajne, przyjemne kolory. Widzicie już tą zależność, do czego zmierzam? Że białe ściany nie zawsze są optymalne dla nas. To jest jedna taka rzecz.
I kolory trzeba zrozumieć. Stąd też mamy koloroterapię, która bardzo dużo wnosi, bardzo dużo daje. Tak jak na przykład jest Ci bardzo ciepło i się owiniesz niebieskim kocem, będzie Ci chłodniej, a jak Ci jest bardzo zimno, to się owijasz czerwonym kocem i jest Ci cieplej. Czujesz się lepiej. To jest jedna z takich rzeczy, z których każdy może sobie sam sprawdzić ten eksperyment, ponieważ tak to mniej więcej dzieje. Ciepłe kolory dodają ciepła, zimne kolory chłodzą. I to jest już od zawsze wykorzystywane, ale wróćmy sobie jeszcze do tych kolorów teraz za dnia, bo to jest bardzo ważna zależność tutaj teraz. Rano niebieskie światło. Halo, wstajesz, działamy. Wieczorem robi się czerwone światło. Starczy dziś pracy, trzeba iść spać, trzeba wypocząć, trzeba się zregenerować. Co my robimy dzisiaj? Co my dzisiaj robimy? Dzisiaj wieczorem włączamy światła, zapalamy telewizory, zapalamy monitory, zapalamy tablety, zapalamy smartfony. To wszystko jest światło niebieskie. A co mówi nam światło niebieskie rano? Halo, wstawaj, pobudka, działamy. Nie ma regeneracji, ponieważ tylko i wyłącznie w tym takim ciemnym świetle, naturalnym, takim czerwonawym świetle włącza się produkcja melatoniny, naszego hormonu snu, naszego hormonu młodości, który jest odpowiedzialny za to, żebyśmy byli młodzi, żebyśmy się regenerowali w nocy. Tego nie ma, to się blokuje. I później jest druga, trzecia w nocy, a ty dalej oczy jak kartofle, ziemniaki po polsku, i nie możesz zasnąć, bo ty masz cały czas to światło niebieskie, które masz od milionów lat jako sygnał: halo, wstawaj, pobudka, trzeba działać, jest rano. Ty to masz cały czas wieczorem. Kiedyś mieliśmy tradycyjne żarówki, te były najlepsze, ja tu jeszcze je mam. Żerą więcej prądu, oczywiście, że żerą więcej prądu, nie ma co się oszukiwać, ale one dają jeszcze to naturalne światło. Te, które było najbardziej zbliżone do światła słonecznego. Chociaż to też nie jest optymalne. Ponieważ jeżeli słońce zachodzi, to my powinniśmy iść spać. A my dzisiaj musimy pracować. Ja też muszę pracować. Nie ma zmiłuj się, do nocy niekiedy zarywam całe. Także też jestem z tym związany. Jednak kiedy ja kończę pracę, ja mogę się położyć i ja zasnę. A dlaczego ja tak się położę i zasnę? Ponieważ kiedyś już Wam to pokazywałem, ja używam sobie tego. To są okulary, które blokują światło niebieskie. To właśnie nam to blokuje. I po prostu ja wieczorem, kiedy słońce zachodzi, sobie je zakładam, pyk, i sobie pracuję. Mogę sobie na komputerze wszystko robić i tak dalej. I mam blokowane to światło niebieskie, które mnie wybudza. I kończę pracę i mogę iść spać. Bez żadnych problemów. Nie leżę z oczami otwartymi, jak kartofle, jak to przed chwilką powiedziałem, tylko po prostu mogę zasypiać, ponieważ zablokowałem światło niebieskie, które mi idzie na przykład z telefonu, z monitora i tak dalej. Pomimo, że tam są takie filtry, że można to zmniejszyć, jednak to tak nie działa do końca, ponieważ mi się dalej nie chciało spać. Druga rzecz, która jeszcze jest, to też Wam kiedyś już pokazywałem, to są jeszcze takie żarówki. To są żarówki, które nie mają światła niebieskiego. I te też można kupić i to są żarówki, które po prostu pomagają nam zasnąć. Tylko teraz tak, żebyście tu dobrze zrozumieli. Ponieważ też tam ktoś tam pisał, no włączyłem żonie w kosmetyczkę, no i ona się nie mogła umalować, bo to światło jest inne, jest takie bardziej pomarańczowe, kolory, no jakbym się pomalował, znaczy może nie, jakby się ktoś tak pomalował tym, no to mógłby troszeczkę wyglądać jak klaun przy tym świetle. Zrozumcie to, że jeżeli się malujecie, to jest to przeważnie rano. Rano potrzebujecie światła niebieskiego, żeby wejść na obroty, obudzić się. Więc tam może zostać jak najbardziej taka normalna żarówka do tego. To Wam jest potrzebne wieczorem, kiedy usiadacie na kanapie, chcecie się zrelaksować, chcecie załóżmy jakiś film obejrzeć, czy cokolwiek, co robicie, czy książkę przeczytać. Odpalacie to światło, żeby już było lepiej. Nie te zwykłe światło, czyli mieć dodatkową lampkę na przykład, ponieważ nie musicie mieć przecież oświetlonego całego domu, bo po co? Jak siedzicie w jednym miejscu, wystarczy wtedy takie światło z tej żarówki, a jak oglądacie telewizor na przykład, założyć sobie takie okulary, czy są też takie nakładki na te okulary, które możemy na zwykłe na przykład, jak macie zwykłe okulary do czytania, to są takie nakładki, które można sobie na dół klapnąć, jak to mówię,
i wtedy też macie swoje własne okulary i macie tę blokadę tego światła niebieskiego i wtedy sobie siedzicie przy tym ładnym świetle i przy tych okularach i sobie relaksujecie się i zobaczycie, jak szybko wam przyjdzie sen. Od razu dużo lepiej będzie, człowiek będzie bardziej zrelaksowany i tak dalej i ten sen sam przyjdzie wtedy w tym momencie. W nocy również bardzo fajnie jest, ponieważ kiedy na przykład musimy wyjść do toalety czy coś takiego, to często właśnie odpalamy światło i tu odpalenie nawet na kilka sekund zwykłej białej żarówki LEDowej i tak dalej możecie wybudzić całkowicie, ponieważ rozwali ci całą produkcję melatoniny chwila, moment, bo twój organizm myśli, już jest dzień, czas wstawać. Wtedy można użyć takich lampek, które się po prostu wkłada i one dają ci dostateczną ilość światła, że na przykład widzisz, jak masz do tej toalety dojść i one cię nie wybudzą. I one też występują jeszcze w takiej innej formie, tutaj też to mam, w takiej formie, takiej małej lampki, jak gdyby nocnej, którą się tutaj podłącza, to jest wejście jak do telefonu, czyli do zwykłego, po prostu do zwykłej ładowarki z telefonu, tutaj to sobie wkładamy do środka. Tutaj trochę nie widzę, bo mnie tutaj światło oślepia z kamery i tutaj po prostu do zwykłej ładowarki i naciskając ono się wtedy włącza i mamy tutaj też taką dodatkową lampkę, którą można gdzieś użyć pod ręką, może być przy telewizorze włączasz, może być przy komputerze, żeby być klawiaturę widział na przykład, też i duża mniejsza oszczędność prądu, ponieważ tyle to nie zżera i cię to nie wybudzi. Wtedy możesz sobie to też i koło łóżka postawić jako lampkę nocną, taką super malutką i bardzo oszczędną. Musisz gdzieś wyjść, włączasz, widzisz, masz troszeczkę światła, tyle ci wystarczy, żeby wyjść i się nie wybudzisz. Bo to jest tak ważne, bo jak dostaniesz to światło niebieskie, to masz to halo, pobudka, wstawaj, jest rano. I tego trzeba unikać. To jest taka jedna rzecz z tego wszystkiego. I przede wszystkim białe pokoje. Białe pokoje, uwaga na to, ponieważ mogą ci generować podświadomie cały czas stres i będziesz mieć problemy. Lepiej użyć ciepłych kolorów. Ciepłych, z którymi czujesz się dobrze, w których się czujesz idealnie. Na przykład zielony. Chociaż już ja to widzę, kto sobie pomaluje cały dom na zielono, wszystkie ściany. No, mogłoby to być dość egzotyczne, ale niektórzy lubią tak. No. Wolność Tomku w swoim domku. Ty się chcesz czuć dobrze w swoim domu, to zrobisz go na takie kolory, jakie ci się podoba. Jednak uczulam na ten biały, ponieważ naszej ewolucji nie oszukamy. Biały, mgła, uwaga, zagrożenie. I co ciekawe, wszystkie praktycznie szpitale, jakieś przychodnie, tego typu rzeczy, biały kolor, co nie? Biały kolor w środku. I jak się tam czujecie, jak wchodzicie do tych? Nie czujecie takiego niepokoju? Nagle, niebezpieczne miejsce, coś tego? Bo bardzo często też to kojarzymy z tym wszystkim, że takie zabiegi, ból i tak dalej, ale podświadomie cały czas nam gra ta mgła w środku. Ta mgła. I coś się rusza, jakiś zwierz zaraz wyskoczy na nas. Tak, moi drodzy, tak to wygląda. Używajmy kolorów z głową i zróbmy sobie z kolorów przyjaciół dla naszego organizmu. Ponieważ kolory są naszymi przyjaciółmi, więc wykorzystujemy je mądrze. Teraz macie wiedzę, teraz wiecie, że kolory mają wpływ na nasz organizm, bo 80% bodźców odbieramy przez oczy. I kolory mają tutaj ogromną rolę w tym wszystkim. Co sami widzicie po tych światłach i tak dalej, po znakach, które są, że jest to wykorzystywane, bo to działa. Twój organizm to automatycznie rejestruje, że ty nawet tego nie wiesz, że to zarejestrował. Także tyle na dziś. Jeżeli was to interesują te rzeczy, których ja tutaj też sobie używam cały czas, te okulary, czy te żarówki, czy te lampki, to macie to w opisie zalinkowane, opis filmu, tam jest też i numer telefonu do tego sklepu, gdzie ja to kupiłem sobie. Tam można zadzwonić, tam macie też i hasło rabatowe w opisie podane, które da wam dodatkowy rabat na ten zakup jeszcze od nas, że jesteście naszymi widzami. I to nie był film taki, żeby wam to zareklamować, bo z tego to ja naprawdę grosiki mogę zarobić.
Chodzi tutaj o to, żebyście zrozumieli te kolory, ale że już o tym mówiłem w świetle niebieskim, to chciałem Wam dać też jakieś rozwiązanie tego problemu. A rozwiązaniem są niestety takie rzeczy, które to zablokują lub całkowicie wykluczą i nie będą tego emitować, ponieważ nie ma innych rozwiązań. Nie ma innych. To są jedyne rozwiązania, które na to są na ten moment. Ponieważ ja też bym najlepiej siedział bez okularów i nie zakładał ich wieczorem, ale wiem, że wtedy będę mieć problem z zaśnięciem. Więc używam ich, bo to jest technologia, którą ktoś rozpracował, zrozumiał na bazie kolorów i wie, jak to działa, więc używam tego. I widzę efekty. Jak znajdę kiedyś inną metodę lepszą, to na pewno się z Wami od razu podzielę z tym. Ale na ten moment, używając takich sprzętów, siedząc po nocach, to jest jedyne rozwiązanie, które tutaj działa na to. I dlatego o tym wspomniałem. Bo film miał być w sumie tylko i wyłącznie o kolorach, ale doszedłem do tego wniosku, no, zostawię Was bez rozwiązania z tym światłem niebieskim, jak tego Wam nie powiem, bo inaczej się tego nie da rozwiązać. Więc dlatego wspomniałem o tych produktach w tym filmie. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!